z powodu centralnego ogrzewania straciłem głos. Mały błąd techniczny spowoduje bolesne i trudne wyleczenie tych strun. Wielcy śpiewacy jak dbali o zdrowie. Jak dbać o struny, żeby utrzymać zdrowie? No, przede wszystkim struny musimy zdawać sobie sprawę, że nie jest tak źle pod względem możliwości szybkiej regeneracji strun. Podobno jest to mięsień, który się najszybciej regeneruje w ciele człowieka i nawet musicie Państwo wiedzieć, że jak przygotowujemy operę, to śpiewając na przykład główną rolę, śpiewamy próby rano od 10 do 14 i od 18 do 22 i tak przez 2 miesiące. Codziennie śpiewamy na full 8 godzin. Więc jeżeli nie mielibyśmy wystarczająco dobrej techniki, to po pierwszych 2 godzinach pierwszego dnia prób skończyłaby się nasza historia z przygotowywaniem opery do premiery, która ma się odbyć za 2 miesiące. Więc mając tę świadomość, że struny się szybko regenerują, musimy mieć również świadomość, co zrobić, żeby tych strun nie przemęczyć zbyt drastycznie. Oczywiście jest dużo elementów, że przychodzimy na pierwszą próbę, przychodzą koledzy, znajomi, nieznajomi, my śpiewamy po raz pierwszy jakąś bardzo trudną partię. Jest ten czynnik napięcia, stresu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, więc i to może spowodować, że trochę przeforsujemy, że troszeczkę nadwyrężymy te dwie małe strunki, które tak szybko i ciężko pracują. Jeżeli nadwyrężymy je i zmęczymy, to może być bardzo bolesne i trudne wyjście i wyleczenie tych strun, które wymaga ciszy, wymaga milczenia, a my mamy próbę jeszcze wieczorem, następnego dnia rano i wieczorem znowu, następnego dnia rano i wieczorem znowu. Możemy oczywiście markować, śpiewać, udawać, że oszczędzamy się, żeby nie zmęczyć głosu, ale również takie markowanie i oszczędzanie w pewnym sensie też męczy struny, bo gramy jako aktorzy, operując jakimiś emocjami, jakąś energią, która też spala, męczy, wysusza, niszczy śluzówkę, zjada kolagen, który jest jakby, ta elastyczność strun jest podstawą do tego, żeby one dobrze funkcjonowały. Więc jest najgorsze, co może być dla strun głosowych, to jest na przykład pójście po wieczornej próbie do knajpy i gadanie. Jeszcze dzisiaj to już nikt nie pali w knajpach, jak jeszcze pamiętam stare czasy, to szło się do dyskoteki, tam było ciemno od dymu, bo wszyscy jarali. Było napalone tak, że ubranie, nikt nie zwracał nawet na to uwagi, śmierdziało przez... No, trzeba było je natychmiast wyprać. Płaszcz, marynarka, koszula, wszystko śmierdziało papierosami i gadanie w tym dymie żrącym, a gra głośno muzyka i wtedy przekrzykujemy się, czyli mówimy o kilka decybeli dużo głośniej, to jest zabójstwo dla głosu. Więc pamiętajcie, po śpiewaniu trzeba iść w ciche, spokojne miejsce i nie nadwyrężać głosu, głównie mówiąc. Mowa przy śpiewie bardzo szkodzi strunom. Jest taka plotka i powszechna taka informacja na temat Nat King Cole'a, że on utrzymywał, że żeby utrzymać ten swój piękny, aksamitny głos, musi palić 60 papierosów dziennie. A co miał powiedzieć, jak mu żona mówiła, że nie wolno, że powinien ograniczyć palenie, to przynajmniej mówi... Ten głos zarabia miliony, żeby utrzymał się w takiej samej pięknej, aksamitnej formie, muszę palić 60 dziennie. Po prostu lubił palić 60 dziennie. Wiadomo, że to jest niezdrowe i źle wpływa na głos. Jeżeli szukamy tego, no, w śpiewie operowym chrypa absolutnie eliminuje nas z rynku. Nie możemy śpiewać. Jak wiemy, w świecie pop, w świecie piosenki ekstremalnym przykładem jest Armstrong, który cały czas operował taką chrypą, to był walor, sam go uwielbiam i słucham i to był walor. No, nie ma takiej opcji, żeby w operze głos w jakimkolwiek momencie nam zachrypł, bo przy tym ciśnieniu, które dajemy na full w to drganie, w te struny, mały błąd
techniczny spowoduje nam wylew na strunie i nie dokończymy spektaklu. Więc to musi być bardzo czyste śpiewanie pod względem technicznym, pod względem intonacyjnym, pod względem czystości dźwięku. Wielcy śpiewacy, jest wiele historii na temat, jak dbali o zdrowie. Na przykład z polskiego rynku wiem, że Bogdan Paprocki czy Andrzej Chiolski, Bernard Ładysz, tego typu wielcy śpiewacy jeździli. Pierwsze samochody były, pewnie mieli duże Fiaty, a wcześniej jeszcze jakieś Żiguli albo nie wiem, Warszawy i tego typu auta. Jeździli zimą w szalikach, w czapkach, przy otwartym oknie, cały czas wycierając szybkę, która im zamarzała, ale nie włączyli ogrzewania, bo ogrzewanie niszczyło głos. Więc możecie sobie wyobrazić, jaka była dbałość i jakie priorytety w kontekście dbałości o głos. Woleli zmarznąć i się przeziębić, chociaż nie przeziębiali się, tak sądzę, tak szybko jak dzisiaj. Na przykład Mario del Monaco, taki wielki, słynny tenor włoski, jest bardzo fajny film na YouTubie Favoloso Mario del Monaco, gdzie pokazuje, że 3 dni przed spektaklem nie odzywa się do żony. Pisze jej na karteczkach, ona do niego mówi, a on pisze jej na karteczkach. Telewizję ogląda leżąc na łóżku, telewizor jest tam, on ma okulary z lusterkami i dzięki tym lusterkom ogląda film, który jest przed nim. No, wydaje nam się to absurdalne, ale jak posłuchamy Mario del Monaco w spektaklu na żywo, jeszcze zwłaszcza z tych młodych lat, kiedy był w fenomenalnej formie, to możemy sobie wyobrazić i darować mu wszystkie te dziwactwa, które pokazują w tym filmie, troszeczkę z przymrużeniem oka, ale głos, który ten facet wydobywa, budzi taki respekt, że wszystko, co prowadziło do tego, żeby ten głos wydobyć, również budzi respekt i akceptację. Zmiana temperatury i jakość powietrza. Zdarzało mi się, że śpiewałem koncerty w kościołach. Wchodzimy do kościoła, w którym jest zimno i jest dosyć duża wilgoć. Dźwięk na próbie brzmi wspaniale. Wspaniale się śpiewa, jest echo, bardzo dobrze niesie głos, pomaga to nam w śpiewaniu, czujemy się komfortowo dla głosu, więc nie mamy żadnych takich elementów spinających, żadnych nerwów związanych z tym, że coś nam nie wychodzi, coś nam przeszkadza. Jest duży komfort. I przed godzinę czy 2 przed koncertem przychodzi proboszcz i włącza dmuchawy. Ileś tam 1000 wat, 10 dmuchaw zaczyna walić suchym powietrzem. Jak w kościele robi się ciepło, to echo znika. Jak pojawia się suche powietrze, czyli cała wilgoć zostanie pochłonięta przez te dmuchawy, to zaczyna robić nam się sucho w gardle. I z tego komfortu, który mieliśmy, nagle się robi jest katastrofa, jest po prostu jeden wielki problem. Oczywiście mając to doświadczenie, wiedząc, że tak może być, no to odpowiednio wcześniej musimy się przygotować. Albo bierzemy ze sobą jakiś nebulizator i robimy sobie inhalację, wiedząc, że taka sytuacja będzie, że będzie sucho jak w suszarni pieprzu i zadziała to nam na śluzówkę, która przestaje być elastyczna i natychmiast się pojawia chrypa. A jeżeli przestaje być elastyczna i wysycha to, co robi organizm, pokrywa te miejsca suchości, takiej pergaminowej śluzówki, pokrywa flegmą, żeby to szybko wyleczyć i zregenerować. A ta flegma odrywa się, wchodzimy na struny i się robi jest problem. Z powodu centralnego ogrzewania straciłem głos. Jest to jedno z moich najbardziej traumatycznych przeżyć w mojej karierze. Możemy sobie wyobrazić inauguracja sezonu w jednej z czołowych filharmonii w Polsce. Jest przełom października, listopada. Zostałem umieszczony w jakimś hotelu czy pensjonacie na poddaszu. Bardzo piękne pomieszczenie, bardzo fajne warunki, tylko było cholernie zimno. Więc przykryłem się tam 2 kocami, spałem w piżamie i było nadal
nadal zimno. Po próbach, które odbyłem 2 dni, nie było żadnego problemu. Miał być ten koncert następnego dnia i w nocy między 2 a 3 nagle administracja wpadła na pomysł, żeby włączyć kaloryfery. Włączyli kaloryfery, ja się budzę rano. Każdy śpiewak, który się budzi rano, sprawdza najpierw głos. Ja mam taki test, że jak obudzę się rano i odzywa mi się czysty falset, czyli tak, robię sobie taki test staccato. Jeżeli potrafię tak czysto zaśpiewać, to znaczy, że głos mam czyste struny i że nie ma takiej opcji, żebym się nie odezwał i żebym nie zaśpiewał dobrze wieczorem pełnym głosem. I tutaj po tym nocnym włączeniu kaloryferów, które dały na rozruch i zaczęły walić na full, budzę się rano i Boże, nie mam głosu. A tu do zaśpiewania bardzo poważne, ciężkie dzieło oratoryjne, no i na koncercie była katastrofa, głos mi się rwał, urywał, nie byłem w stanie śpiewać, musiałem ten wstyd przeżyć i ciągnie się to za mną przez 30 lat.